każdy z nas gdzieś jeździ na jakieś wakacje. Jest tak, że każdy sobie wtedy marzy, kurczę, jak tu by było fajnie do końca życia zostać. Wiesz co, ja bym wziął sobie książki, czytał, oglądał filmy, bym miał tutaj grono nowych znajomych i by było tak fajnie, no bo to by były tak jakby prawie wakacje, tylko że każdego dnia do końca życia. I to do końca nie jest taki raj, jaki by się mogło wydawać. Bo jak jesteś tak bardzo, bardzo zamkniętym, w czymś takim bardzo, bardzo małym, to nie jest też aż takie fajne. Jak coś takiego osiągnąłeś, to jaki jest kolejny krok? Kolejny krok, no to już jest tylko na tamten świat. I tak dążenie do czegoś takiego jest fajne, jak się dąży. Ale jak już to masz, to nawet sobie nie zdajesz sprawy, że to jest nie to. Witam na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Tutaj Marek z Panamy. Jest grudzień 2024. Polska. Robi się już ciemno gdzieś tak, nie wiem, w Polsce już po czwartej już jest pewnie ciemno, w pochmurne dni nawet się robi wcześniej ciemno, także te dni są takie krótkie, te noce takie długie, drzewa już nie mają liści, ta pogoda nie za bardzo, to niebo jest takie sine, a tego zostało jeszcze, to jest dopiero grudzień, to jeszcze będzie styczeń, to jeszcze będzie luty, to jeszcze będzie nawet marzec. I te kilka miesięcy w roku jakby się wyjęło i zamieniło na taką piękną pogodę, taka jaka jest akurat w lecie w Polsce. Tylko że takie coś mieć na cały rok, no to by było coś świetnego. Tylko że tutaj problem jest taki, że to nie do końca tak działa. I dzisiaj postaram się udowodnić, że na podstawie przykładów, nie tylko naszych, ale zwłaszcza innych osób, które właśnie coś takiego dokonały w życiu, znalazły się w takim miejscu już na tej bajecznej wyspie, przy jakiejś fajnej plaży nad ciepłym oceanem, gdzieś w tropikach i miały ten swój dopieszczony dom. I to do końca nie jest taki raj, jaki by się mogło wydawać. Jak byliśmy jeszcze w Kanadzie gdzieś tak około 12 lat temu, czy tam 11 lat temu, wtedy zastanawialiśmy się, żeby przenieść już się z Kanady i poszedłem do swojego prawnika, żeby potwierdzić, że wszystko to, co ja myślę i tam planuję, czy to ma ręce i nogi, co ja jeszcze tam przeoczyłem, czego tam nie zamknąć. Prawnik rzucił mi taki fajny przykład. On mówi, miałem takiego jednego klienta, który w bardzo podobny sposób też rzucił Kanadę, tylko że on miał dużą firmę, chciał sprzedać tą firmę, a że nie chciał połowy z tego oddać dla rządu, więc stwierdził, przeniosę się do jakiegoś fajnego miejsca, gdzie akurat tych podatków nie będę musiał płacić. I wybrał sobie St. Kitts. Przeniósł się tam razem z żoną i wtedy jakoś, nie wiem w jaki sposób oszczędził na podatkach, bo to też tak nie można łatwo. On najpierw się przeniosł, a potem sprzedam, a rząd za bardzo w Kanadzie nie zorientuje się. To też nie jest takie łatwe, ale przenieśli się tam całą rodziną. Stąd też mieli piękny domek na plaży i wiadomo, codziennie rano się wstaje, jakaś kawka na tarasie, tutaj bialutki piasek, kąpie się w oceanie albo we własnym basenie. I się go pytam, no to kurczę, no to fajnie Gostek zrobił. I wtedy myśmy też jeszcze rozważali, choć już nie aż tak bardzo, żeby właśnie przenieść się gdzieś na wyspę. Marzyło się nam wtedy Fidżi czy Bali. No i wiadomo, tutaj spory jeszcze wybór tych wysepek na Karaibach był. I tylko, że już wtedy słyszałem, że to nie jest taki raj do samego końca. No ale udawałem, że za bardzo tego nie wiem. I się spytałem, to co? Bardzo się chyba cieszy z tego. A to mówi, nie. Po roku czasu już byli z powrotem w Kanadzie. No, a dlaczego byli z powrotem w Kanadzie? No ja tłumaczę, no właśnie i zdziwiłem też się, więc się go pytam, a dlaczego się przeniosłem? Mówi, sobie nie zdajesz sprawy, jak to jest na takiej malutkiej wysepce. I to jest bardzo ważne, malutkiej wysepce, bo to jest co innego, jak to jest, nie wiem, Dominikana, czy tam Kuba, no choć akurat Kuba, no to zły taki przykład, ale St. Kitts to naprawdę jest mała wyspa. I on tłumaczył coś bardzo podobnego, co tłumaczył nasz znajomy, Polak, który mieszka tutaj w Panamie. Razem z żoną przenieśli się też do St. Kitts. St. Kitts na tej wyspie, wiecie jaka duża była Polonia? On i żona. I to byli wszyscy Polacy. Wytrzymali tam kilka miesięcy. Z tym, że
wtedy jeszcze jak byłem w Kanadzie, no to Polaka wiadomo, tutaj tego nie znam, poza tym oni zrobili ten skok troszkę później i wylądowali tutaj w Panamie ewentualnie, ale on opowiada tak. Mieszkasz na takiej wyspie, która jest urocza, piękna, słońce, wiesz, ta witamina D, no to wali każdego dnia z nieba, każdy dzień jest taki radosny, ale jesteś taki zamknięty. To już jest koniec. Jest tak, że tą wysepkę objedziesz dookoła, tak może godzina, może półtorej godziny góra. Jest tak, że nie ukradną ci nawet samochodu, bo nie ma go gdzie schować. No jakby ci ukradli, no to zaraz by chcieli nim wyjechać i jakby przymalowali, no to byś od razu zobaczył, że to jest twój samochód. Więc przestępczość jest na tych wyspach, no bo jednak to bardziej zależy od tego typu ludzi, którzy tam żyją i jaką mają kulturę, więc włamania i tak dalej, no to są często. Nawet na tej wyspie jest tak, że kiedyś w ogóle nie było skrzyżowania, gdzie by były światła. I teraz podobno zrobili jakieś 2 skrzyżowania na całą wyspę, a wyspa, no to porównajcie do swojego miasta, 20 kilka tysięcy mieszkańców, no to się mieści w jakiejś małej dzielnicy. Nawet ludzie za bardzo nie wiedzieli, jak korzystać, wiesz, z tego skrzyżowania, jak zapali mi się czerwone światło. No bo jak to? Przecież w życiu czegoś takiego nie było. Myśmy zdawali gdzieś tam prawo jazdy, no to też czegoś takiego nie było, a tu nagle jakieś światła się zapalają. Stąd też znajomy ten Polak, podobnie jak ten biznesmen z Kanady, wytrzymali tam gdzieś tak mniej niż rok czasu i w końcu wybyli stamtąd. No ale jak to? Przecież każdy z nas gdzieś jeździ na jakieś wakacje i zawsze jest to fajnie, jest jakiś resort, prawda? Oni dbają o te baseny, tam jest jakaś fajna plaża. Jest tak, że każdy sobie wtedy marzy, zresztą myśmy też tak kiedyś marzyli, jak sobie wyjeżdżaliśmy z Kanady, o kurczę, jak tu by było fajnie do końca życia zostać. Wiesz co, ja bym wziął sobie książki, czytał, oglądał filmy, bym miał tutaj grono nowych znajomych i by było tak fajnie, no bo to by były tak jakby prawie wakacje, tylko że każdego dnia do końca życia. No to był ten jeden przykład z małą wysepką. Teraz inny podobny przykład, no to miałem kiedyś takiego szefa w Kanadzie w jednej z prac, który był Chińczykiem. Oni mieli jedną córkę i córka chciała się dostać na medycynę. Oblała egzaminy w Kanadzie na medycynę. Zresztą w Kanadzie, żeby się dostać na medycynę, jest chyba najtrudniej na świecie. Jak w Polsce widzicie jakichś studentów z Kanady, którzy studiują medycynę, to są ci, którym nie udało się załapać w Kanadzie. I bardzo często jest taki odsiew, więc wtedy trzeba sobie jakiś alternatywny plan mieć i oni znaleźli, że jest taki program na Karaibach, na wyspie Curaçao, że oni przyjmują takich Kanadyjczyków, tylko trzeba zapłacić za te studia. No to okej, żeby roku nie stracić, no to albo no to ona właściwie się może tam przenieść i właściwie tam nawet skończyć całe studia. Tylko że oni nie byli nigdy w życiu na tej wysepce Curaçao. Zresztą Chińczycy aż tak bardzo nie podróżują po świecie jak Europejczycy, czy Kanadyjczycy, albo Amerykanie. Więc oni po raz pierwszy wylądowali na tej wysepce razem ze swoją córką, żeby ją tam po prostu zadomowić, żeby zobaczyć, jak wygląda ta lokalizacja, gdzie ona tam będzie mieszkała. No i wysepka, no taka mała była, ale te plaże były takie z białutkim piaskiem, ten ocean taki błękitny i to niebo wspaniałe, więc bardzo im się tam spodobało. Wrócili do Kanady, córka została na Curaçao, no i wróciła do Kanady w połowie drugiego semestru. Pierwszy jeszcze jakoś zaliczyła, już nie była za bardzo zadowolona, ale w połowie drugiego stwierdziła, a już mam dosyć, mimo to, że zawalę cały rok, no to i tak to mam podziurki w nosie już tej wysepki pięknej, małej, że chcę wylądować z powrotem w kraju, gdzie mam znajomych, gdzie mam jakieś perspektywy, bo jak jesteś tak bardzo, bardzo zamkniętym, w czymś takim bardzo, bardzo małym, to nie jest też aż takie fajne. I każdemu się wydaje w sumie, że każdy popełnia taki sam błąd. Na początku, jak to jest tylko wyjazd na wakacje do takich fajnych miejsc czasowych, takich bardzo miarkowanych. Ma się ten tydzień czy 2 tygodnie, jak się tam jest, no to potem już pod koniec odlicza się te dni, ojejku, a ja sam muszę wyjeżdżać i wracać do tego hieratu, który mam na co dzień u siebie w kraju i tam znowu mam ten wyścig szczurów i zgiełk i tak dalej, a tutaj było tak fajnie.
I potem drugi, trzeci taki wyjazd i tylko osoby się utwierdzają w tym, że one chciałyby właśnie mieć taką odskocznię, takie coś, coś bardzo takie fajne miejsce i mogą już tam żyć do końca życia. I kolejnym takim już ostatnim przykładem to jest to akurat, co mieliśmy tutaj w Panamie. Jesteśmy tutaj od 10 lat i 10 lat temu, jak przyjechaliśmy, to było po takich 2 latach, ale takiego intensywnego studiowania, gdzie by się tutaj przenieść, a mogliśmy wszędzie wylądować na świecie ze względu na własną pracę, ponieważ ciągle mieliśmy dochód, obojętnie gdzie mieszkaliśmy, a nasza firma nie miała nic wspólnego z Kanadą i właściwie będąc w Kanadzie, no to myśmy tylko tracili, no bo na 2000 klientów mieliśmy tylko 2 z Kanady i przez tych 2 klientów musieliśmy nawet inną księgowość robić, tylko dlatego, że a widzicie, macie klientów z Kanady, no to teraz nie możecie o takiej zwykłej księgowości robić, tylko taką inną, rozliczenie zupełnie inne, że w efekcie no to myśmy tracili przez to, że mieliśmy klientów tych 2 kanadyjskich, no ale mieliśmy prawie 2000 klientów z innych krajów, stąd też bycie w Kanadzie nie było tak fajne, ale wtedy masz taką furtkę na cały świat, że możesz obojętnie gdzie sobie wybrać, aby tylko był szybki internet, aby tylko nie zabierali ci połowę z tego, co zarabiasz, sobie możesz przenieść się. I wybraliśmy wtedy Panamę i jak tutaj na początku jeszcze przyjechaliśmy, to ja byłem już tak intensywnie po tych 2 latach studiowania, stąd też ten temat był taki dosyć gorący i spotkałem takiego agenta nieruchomości, zresztą znajomy do dzisiaj tutaj, bardzo dużo obcokrajowców jest agentami nieruchomości i on coś takiego świetnego mi opowiedział. To też właśnie taka analogia do tego, do tych wysepek, że osiągnęło się w końcu coś takiego. I on mówi tak, to polega na tym, każdy z nas ma jakieś marzenie, takie, że jeszcze za młody, jak byliśmy dziećmi, no to mieszkaliśmy w takich sobie warunkach, ale to nie zależało od nas. Mieszkaliśmy tam, gdzie mieszkali nasi rodzice, ale myśleliśmy, a jak kiedyś dorobimy się. Jak będziemy mieli tą kasę, będę mógł sobie ten dom wybudować, to tutaj zrobię sobie fontannę, tutaj sobie zrobię taki podjazd na kilka samochodów, nie? I to wszystko będzie takie piękne, i takie marzenia potem są prostowane przez życie. One trochę odchodzą w dal, no bo wtedy realia życiowe jest tak, że no niestety musisz tam mieszkać, no niestety tylko na to ciebie stać, ale ciągle takie marzenie jest. Niektórym się udaje. Jest tak, że coś dobrego zrobią w życiu, otworzą jakąś firmę, potem ją sprzedadzą, gdzieś tam otworzą drugą, też sprzedadzą, też na tym zarobią, kupią kilka domów, sprzedadzą i ewentualnie potem przechodzą na emeryturę, już mają tą kasę, już mogą to sobie zrobić. I bardzo często jest tak, on mówił, przeprowadzają się tutaj na przykład do Panamy i wybierają sobie gdzieś góry. Tutaj akurat przy plażach to działki są dużo droższe, w górach są kilka razy tańsze. Jest tak, że tutaj no to trzeba zapłacić od 500 tysięcy do $1 000 000. W górach możesz taką działkę kupić sobie za 100 tysięcy czy 150 tysięcy i wtedy wybudować sobie ten domek. I oni sobie budują te domy. Wtedy to trwa może rok, może 2 lata. Tutaj wszystko trwa dużo dłużej niż się planuje, no ale robią dokładnie te plany, jakie chcieli mieć. Znajdą sobie tutaj jakiegoś architekta, potem tam otrzymają zgodę na to, w porządku i sobie to budują. I potem już mają wybudowane 2 lata później, czy 1,5 roku później wprowadzają się do tego. I co? I rok później już ta property jest na rynku z powrotem, chcą to sprzedać. Tak, jak to? No przecież, kurczę, no całe życie się marzyło o tym. No w końcu się człowiek dorobił. Teraz przechodzi na emeryturę, już ma te złote lata i buduje sobie ten dom w pięknym miejscu, że ocean widać hen, co prawda daleko, 30 kilometrów dalej, ale go widać i piękny widok na góry. No to na czym to polega, że oni mają dosyć? On tłumaczył, to jest tak, że jak jedziesz takim rozpędzonym samochodem i nagle walisz w ścianę, tylko nie zdajesz sobie sprawy, bo tak, już to masz, osiągnąłeś to, co chciałeś. I w takim razie, no co? No to pierwszy dzień, już jak to wszystko już masz za sobą, no to bierzesz sobie tą kawkę rano, wschód słońca, tutaj ptaszki piękne, przyroda dookoła, bierzesz sobie wieczorem to wino, potem jest kolejny dzień, więc rano bierzesz tą samą kawę, no widok taki sam, wino to samo wino, widok też jest dokładnie taki sam, jaki był poprzedniego dnia. Po kilku tygodniach już stwierdzasz, że to jest może nie to do końca. Po kilku miesiącach już masz dosyć, już ciebie nosi, bo jak coś takiego osiągnąłeś,
to jaki jest kolejny krok? Kolejny krok, no to już jest tylko na tamten świat. I tak dążenie do czegoś takiego jest fajne, jak się dąży, ale jak już to masz, to nawet sobie nie zdajesz sprawy, że to jest nie to. I dlatego ta sama atrakcja, człowiek jest podekscytowany, bo ja to chcę osiągnąć, a jak już to osiągniesz, no to potem nagle się okazuje, zwłaszcza jak jesteś w pewnym wieku, no to już jest wszystko i już nic więcej nie będzie. I dlatego bardzo często on nawet mówił, no to my agenci no to mamy fajnie, no bo ktoś naprawdę dużo kasy w to włożył, dużo serca, naprawdę widać, że to dopieścił, a teraz stara się to sprzedać, tylko że bardzo często oni chcą wziąć tyle, ile włożyli, no ale ta inna osoba już za bardzo nie chce płacić im akurat takiej stawki, z przyjemnością by to na przykład odkupiła od nich, ale za połowę. Stąd też jeszcze raz, jest to taka pewnego rodzaju pułapka. Mamy tą taką malutką, piękną wyspę na Karaibach, czy ten domek gdzieś tam w górach. I mamy ten bialutki piasek i tą błękitną wodę i to niebo, gdzie ma tylko kilka chmurek przez cały rok. I codziennie można iść i się kąpać, czy w basenie, czy w oceanie. A potem jest tak, że i to wszystko? No teraz by się gdzieś pojeździło najchętniej, może jakieś grono znajomych jeszcze jakby było, no to i wtedy dopiero uderza się głową w mur i tak, no to nie jest wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, żegnam i do następnego odcinka. No na razie, hej.